Siemano, póki mam chwilę, to przekładam koła z oponami, które dostałem na zawody. Jak jakimś cudem spadnie deszcz przed zawodami, no to pojadę sprawdzić gdzieś tam na jakiejś pustej miejscowie, czy istnieje takie ciśnienie, na którym da się driftować na nich. Jak nie, no to trudno, pojadę na pierwszy raz, pojadę sobie wtedy po prostu na tych moich śmietnikach. No i w zawodach nie wystartuję, tylko pojeżdżę sobie w treningu, bo tak naprawdę tylko o to mi chodzi. A, jeszcze co chciałem powiedzieć, no to oponki były z nami na Jasnej Górze, więc można powiedzieć, że są poświęcone. Zobaczymy, jak się będą sprawować. Jak widzicie lub nie, te opony mają dużo niższy profil. Szczerze mówiąc, jak wybierałem rozmiar 15, to wydawało mi się, że tam jest 195/60 albo 65, czyli tak jak ja mam, a tam jest jednak 50. No ale kij tam zobaczymy. Ja też dobry jestem. Upierdolone te koła jak nie wiem i dałem je na wyważenie. To co, chyba już ich nie myć. Dziwnie w chuj to wygląda jakoś. Teraz to dopiero japa się zrobiła. No może jak tam trochę ruszę do przodu, do tyłu, to ciut siądzie, ale wygląda to dość komicznie. To chyba będzie najwyższe auto na tych zawodach. Dobra, mniejsza z tym. Nie jedziemy na Altrace jeszcze. Zawsze jakieś problemy. Dobra, jadę nabić te 3 bary. Zaczynamy. Najpierw będziemy podnosić. A few moments later. No elo gruzie. Co my tutaj mamy? Gwint na tył do tej pięknej maszyny. Mamy otwarte drzwi. Dobra. Siemano, jesteśmy jakieś 1,5 tygodnia przed DTS-em. No i ogólnie miałem jechać na standardowym zawieszeniu i zmienić je dopiero po pierwszej rundzie. No ale ten tył klei tak mocno, że aż przód się odkleja. Przód stracił przyczepność, a tył zyskał jej tyle, że praktycznie nie da się pójść bokiem. Auto prowadzi się mega źle. No więc muszę trochę zgubić trakcji z tyłu i zyskać z przodu. Pierwszym krokiem będzie montaż gwintu na tył. Mamy tutaj przedłużoną lagę Terrano plus sprężyny, chyba z gwintu MSR 7 kg, jak dobrze pamiętam, plus wzmocnienia od Swagiera na tył. I tutaj mamy pomoc pod plecy, która nie wiem, czy w ogóle się przyda. No i plan jest taki, że wsadzam ten gwint na tył, na razie bez helperów, zobaczymy jak nisko fura siądzie. No im niżej siądzie, tym większy będzie camber i tym mniejsza będzie przyczepność, więc jedyny problem jaki może być to taki, że
nie będę w stanie wyjechać z garażu. No ale zobaczymy. Może się nie zawieszę na progu. No i plan jest taki, żeby zgubić trakcję z tyłu i zyskać trakcję z przodu. A trakcję z przodu zyskamy nowymi oponami. Takim samym modelem jak te. Plus stwierdziłem, że przyspieszę pewne rzeczy, które i tak miałem zrobić i zamówiłem nowe koła naprzód. Także mam nadzieję, że koła i opony zdążą przyjść przed pierwszym deszczem. Kurwa, no z tym kluczem pierdolony. Kurwa. No i już widzę, że będzie problem. Ten mój podnosik to jest chyba do nie wiem czego, do terenówki. Więc jak ja to trochę tylko zglebię, to on już nie wyjdzie. Ja pierniczę. Muszę wymyślić coś pod koła podłożyć. Jak będę opuszczać auto. Chyba kupię jakieś deski w jakimś kurna Leroyu czy coś. Wszystko jest możliwe. Widziałem ptaka cień. Wszystko się może zdarzyć. No jeszcze tak to dojebali. Oczywiście. Kurwa. 1 hour later. Kurna, no właśnie. Na krótką końcówkę założyć. Mhm. Tylko gdzie ja tym kluczem ruszę? Trzeba było go zaprzeć. Poszło. Nie wiem, czy to potrzebne. O kurwa. No jednak. A to ty robisz, jeśli pójdziesz. Dobra, 5 godzin później jakoś wyjęte za pomocą klucza do kół. No i dobra, teraz muszę wyjąć sprężynę. Oczywiście ona tak łatwo to nie wyjdzie. Ale ziomek Alex sprzedał mi patent, pozdro ziomek, że wystarczy wykorzystać lewarek, że wystarczy wykorzystać seryjny lewarek, podłożyć gdzieś tu między wahacz a budę. Nie wiem jeszcze dokładnie, gdzie, zaraz sobie to rozkminię. No i wtedy wypchać cały wahacz w dół i sprężyna wyjdzie łatwiej. Zobaczymy, jak mi to pójdzie.
Oczywiście nie włączyłem nagrywania, no ale dobra, tu gdzieś się zaparłem. No i jakoś tam wyskoczyła ta sprężyna. Muszę porównać. No ta nowa jest dużo niższa. No tylko, że ta stara też jest strasznie miękka. Także dobra. Wrzucamy sprężyny teraz w tego grata. Może to jakoś lekko oczyszczę. Mam jakieś sprężone powietrze czy coś. Pod warstwą syfu widać, że te wahacze nawet kiedyś były malowane. Znaczy nie, żebym się zdziwił, bo sam to zlecałem. Chodzi mi tylko o to, że to takie ładne malowanie elementów zawieszenia to jest nie wiem na ile miesiąc. Później wszystko przykrywa brud, syf i tak nie ma to znaczenia. Jedynie jakaś warstwa ochronna. Jak ktoś to zrobi dobrze, a nie tak jak tutaj. Bez helperów może być hardkorowo lekko, ale zobaczymy. Właściwie to nawet nie wiem, czy najpierw się to z dołu odkręca, czy to z góry. Nic nie wiem. Nic nie wiem. No trochę jest różnica. Ścisnąłem to dość lekko tą żabą, już nie wiem jak to się nazywa. A teraz spróbuję sobie nakrętkami po prostu z bagażnika to dokręcić w dół. Dobra, jakimś cudem to w miarę wlazło. Trzeba by to teraz odkręcić i wsadzić do budy, zobaczyć co tu się będzie działo. Dobra, teraz muszę tylko złapać tego amora i może coś z tego będzie. Jezus, znowu się coś połamało. A few moments later. Jakimś cudem tu w końcu dokręciłem. Wiem, że fura będzie niżej, no to wymyśliłem, że wsadzę większe opony, te moje stare śmietniki i na nich wyjadę z garażu. Zobaczymy jak to pójdzie i najwyżej tamte wsadzę na dworze. O ile wyjadę. A jak nie, to się wkurwię. No i dobra, teraz pytanie, czy jak opuszczę auto na dół, czy wyjmę lewarek? Jak nie, to mam parę pomysłów. Jednym z nich to po prostu opuścić na coś, tak żeby wyjąć lewarek, coś pod koło podłożyć. No i później spróbować za dyfer do góry dupę podnieść. No zobaczymy.
O dziwo wyjąłem nawet z lekkim luzem. No ten tył przysiadł. Już nie pamiętam jak dokładnie to było na tych kołach, ale no na pewno nie tak, że ledwo wsadzam rękę. No może nie tak ledwo, no bez przesady, to nie jest jakiś tam super stens, ale no jest ciutkę niżej niż było. Teraz pytanie tylko, czy amor jest dobrze ustawiony. I to powinno zejść tu. Jak nie zejdzie, no to wtedy się reguluje tutaj. No ale dałem bez helperów, czyli sam dół. No zdecydowanie nie zszedł. A cholera. No to tak, no to ciulowo troszkę. Bo wychodzi na to, że trzeba go praktycznie na samą górę podciągnąć. Jak dobrze kminie. Chociaż jeszcze ruszę autem trochę przód tył. Zobaczę, może to minimalnie zejdzie. Ale na cuda bym nie liczył. No szkoda, bo liczyłem, że jak wrzucę bez niczego, to że jakoś to siądzie i będzie git. No tak, tylko że znowuż nie wiem, czy to też ma znaczenie, że nie mam wsadzonego drugiego amora. To znaczy gwint mam tylko z jednej strony. Pytanie, czy to coś zmieni? Cholera wie, się tam znam na tym jak świnie na gwiazdach. Ale fajniej nawet to siadło. W sensie bałem się, że to będzie tak, że progami będzie szorował po podłodze. A na razie tego nie chcę. Jakbym wam powiedział, ile wymieniałem tą jedną stronę, to byście się śmiali chyba przez tydzień. No ale jest wymieniona na razie nie na tym kole, co jadę na zawody. Dobra, za jakieś 100 lat to zamontuję. 2000 years later. Chyba jestem cały brudny na twarzy, ale kij w to. Szybki update z walki o brak trakcji. Z drugą stroną idzie troszkę sprawniej. Włożyłem to wzmocnienie. To akurat poszło gorzej. Ale no tak. Amor wyjęty. Biorę się za wyjęcie sprężyny. No i próbuję to składać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tym razem amor podniosłem na regulacji. Zobaczymy, czy dobrze się wcelowałem. No i ten drugi trzeba będzie jeszcze podregulować. Będzie gitara. Mam cię, suko, w końcu. Syf tu jak chuj. Dobra, wszystko zamontowane. Jest chwila prawdy, jak to siądzie. I jak bardzo muszę jeszcze poprawiać ten amor. No i uwaga, czy wyjmę lewarek po opuszczeniu auta?
Zobaczymy. Ja jakoś wyszarpałem, ale ledwo. Jak jeszcze minimalnie siądzie auto, jak się przejadę, to już tylko podnoszenie zadyfek na tych kołach. Ewentualnie jakiś najazd ogarnę, nie wiem, z jakichś desek czy coś. No i chyba będzie idealnie, bo jest ciutkę brakuje, ale myślę, że jak się przejadę, to on siądzie lekko. No trzeba się przyjechać obczaić. No jak wrażenia po samym spuszczeniu tego na dół? Nie ma tragedii, ale 2 palce wchodzą, to za dużo. No ale kawałek się przejadę, to trochę siądą. No ale no i tak nie wydaje się o takich niskich profilach. Raczej coś w stylu tego badziewia, może ciut mniejszy. No ja tu nie wiem, czy to widać, czy nie, ale tu już jest fajnie całkiem. Także już będzie docelowo koło do upalania na takim podobnym mniej więcej fitmencie, to może być. Ale już widzę, że jest lekka motorowa. A minimalnie się przejechałem po garażu. No i taki fitmencik z tyłu jakby tu był. Nie jest zły. Przód jeszcze troszkę w dół. Do tego, do czego ja to auto potrzebuję, to myślę, że całkiem w pytkę. Tylko tu też musi fajniejsze koło wjechać w przyszłości. No i teraz niby nie ma jakiejś super gleby, ale wiecie, jak te wyjazdy z tych garaży. Ciekaw jestem, czy nie będzie problemu. Jest taka trochę motorowa. Teraz z tej strony na tych oponach pod zawody. No i co? No i też ta japa uciekła. No wiadomo, że to nie jest jakaś gleba. Nie wiadomo jaka. No ale helperów nie wsadziłem, także niżej się na tym gwincie nie da. No w sumie gumę mógłbym wywalić, ale nie chcę. Ogólnie spoko nawet, no wcześniej to była chyba większa japa niż z przodu. A teraz tak do opony mniej więcej, a przy większym profilu tak lekko schowana. No to fajnie. Jakby właśnie przód był jeszcze tak do opony mniej więcej, no to by było zajebiście. Jest też lekki camber. No coś tam się pojawiło nawet, wcześniej było na 0. Coś tam jest. Zobaczymy, no będzie trochę twardziej, trochę camber. Może tej trakcji trochę ucieknie. Jak nie ucieknie, to zakładam te śmietniki i w dupie zawody. Nie startuję w części zawodów, tylko w treningu. Wiem, że jak się obniża, no to też to koło idzie trochę zbieżne się robi. Ale nie wiem, jakoś nie ma tragedii, mam wrażenie. 640. Wszystko założone, ale oczywiście źle wyregulowane amory. Jeden za nisko, drugi za wysoko. Tak, ale już rozkminiłem, na jaką wysokość się ustawić. Mam patent, jak to w miarę sprawnie ogarnąć, więc zaraz to ogarnę. Ale najpierw idę coś zjeść. Ogarnę to gdzieś pewnie, nie wiem, może będzie 8, muszę jeszcze trochę tu posprzątać. No i co? No i nocka bez snu, ale gwint założony. Zajebiście. No ale
No ale kij tam. Dzisiaj ma padać deszcz. Musiałem być gotowy. Ciekawe kiedy przyjdą opony i koła. Pojawił się całkiem zabawny problem. Miałem regulować te amory, ale nie mogę podnieść auta nawet z tej lewej strony, gdzie mam wyższą oponę. I co, myślałem, żeby dźwignąć go za dyfer, ale z tym moim podnośnikiem to chyba nie jest dobry pomysł. Dyfer jest daleko, a mój podnośnik jest krótki. Ma krótką rączkę i tak dalej. Ale właśnie otworzyli Leroya, więc jadę po jakieś deski i będę miał jakiś pseudonajazd. Amory wyregulowane. Teraz kawałek przejadę, trochę się ułożę, spróbuję wyjechać z garażu. No i zerknę, czy tam dobrze się ustawiły, ale no muszą być dobrze, bo nie chcę mi się tego już robić. Wyjechał bez zająknięcia. To dobrze, bo jeszcze przód trzeba troszkę obniżyć. Tak się prezentuje teraz pojazd, jak motorówa. Niektórzy twierdzą, że to dobre ustawienie dla fury do driftu, ale wygląda tragicznie, więc ten przód pójdzie troszeczkę w dół na bank. Co chciałem powiedzieć? No tak to wygląda. Auto poszło około 4 cm w dół. No wydaje się, że nie całe tam, no ale prawie 4. No i nawet w miarę to wygląda. No Cambera nie mam jak zmierzyć teraz za bardzo. Może coś pokminię jak będzie chwila. Ale no najważniejsze, że z garażu to auto wyjeżdża. Czyli jak będzie ciut większy profil z tyłu i ciut mniejszy z przodu i mniejsza wysokość z przodu, no to jest szansa, że jeszcze stąd wyjadę. Tylko ciekawe co jak dorzucę dokładkę naprzód. No ale zobaczymy. Nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby to się dostało na Altrace czy coś. No ale też nie chciałbym, żeby wyglądało gorzej niż seria. Na jakieś tam swoje smaczki powoli chciałbym wrzucać i mieć po prostu auto do driftu, tak zwany seat time car. Więc tu raczej udziwnień nie będzie. W przyszłości chciałbym wrzucić 3.0, żeby nie było problemów z jazdą na suchym. Z tą jazdą na suchym i tak mam jeszcze pomysł. A tym pomysłem są opony Extreme X, które są bardzo śliskie i wytrzymałe, starczają na długo. No i właśnie są śliskie, więc podobno są spoko dla takich zaczynających jak ja. Więc no zobaczymy. No mi zależy tak naprawdę na jak największej ilości jazdy. Więc wydaje mi się, że te opony będą spoko. Mam opatrzoną dokładkę na przód, nie wiem kiedy ją kupię. Koła na przód zamówione. Takie same albo podobne chcę na tył. Chciałem brązowy mat, ale niestety nie da się w tym rozmiarze, więc będzie błyszczące. Jak będę miał już te na tył, to przemaluję je na mat. Na matowy brąz. Chciałbym kubły tam, albo chociaż jeden wrzucić po nowym roku jakoś może, no ale nie będę rzucał terminów, bo na pewno będzie inny. Dobra, widzimy się jak przyjadą opony i koła. Opony mają być dzisiaj, koła nie wiem. Zobaczymy, niby wieczorem ma padać. Nie wiem, zobaczymy. Elo. Felgi i opony doszły tego samego dnia. Niestety okazało się, że wymagają specjalnych śrub wąskootworowych, których nie miałem. Wieczorem niby nie padał deszcz, ale gdy kładłem się spać koło 4 w nocy jednak zaczął padać, więc pojechałem na szybki test wciąż na starych kołach z przodu.
Jest lepiej, coś tam się da, ale ten przód się za bardzo odkleja. Jest niepewny. Także jak wrzucę te nowe koła z oponami na przód, to powinno być ideolo. No ale jest też dużo szybciej. Idzie to w dobrą stronę. Tył troszkę stracił tej trakcji, przód minimalnie zyskał, a jak wrzucę te Rain Sporty jeszcze na przód, to powinno być idealnie. Ogólnie już czuję, że drift jest szybszy, no tylko ten przód jest taki niepewny właśnie, no nie ma co świrować. Także zmieniam opony z kołami z przodu, olej i fura gotowa. Playing with the wood,